Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o relacjach polsko-amerykańskich, o relacjach między amerykańską Polonią i Polską, o biznesie między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a zwłaszcza między Polską a Teksasem. Będziemy mówić o Kongresie 60 milionów, który wkrótce się odbędzie w Miami na Florydzie. Za chwilę połączę się z moim gościem, który jest w Teksasie, ale najpierw, jak zawsze, pozdrowienia dla wszystkich patronów. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie, to niezwykle ważne. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona i współtworzyć Układ Otwarty, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Jim Mazurkiewicz, wielki Polak mieszkający w Teksasie, Amerykanin polskiego pochodzenia. Dzień dobry, Jim. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo zaszczyceni. Jeszcze pozwól, że cię przedstawię. Jim Mazurkiewicz jest profesorem na największym amerykańskim uniwersytecie Texas A&M. Prowadzi tam program dotyczący przywództwa, ale oprócz tego działa w rozmaitych polskich organizacjach, czy związanych z Polską organizacjach. Może sam powiedz, co to są za instytucje. Dziękuję, jestem bardzo ciekawy. Ja mogę być dziś z tobą i powiedzieć tylko troszkę po naszym Polonie tutaj w Teksasie. Jestem prezes Polsko-Amerykańskiej Council w Teksasie, jest taki parasol. Wszystko naszym Polonie organizacje są pod spodem jeden parasol i pracujemy razem. Ja tak zawsze mówię, jesteśmy jedna Polonia i musimy pracować razem. I ja jestem takim dyrektorem na naszym polskiej-amerykańskiej izbie handlowej, taki business to business w Polsce, Teksasie. I to jest też bardzo ważne tutaj w Teksasie. I ja jestem bardzo ciekawy, ja mogę pomagać w Polsce i Teksasie. Już teraz po 14 lat już pracowałem, wymiana już jest 1200 ludzi było wymiana. Texas i Polonia, Polska i Teksasie i czekamy i szukamy więcej business to business tutaj. Texas jest gotowy, ja wiem, Polska jest gotowy i czekamy na system. Chciałbym Państwu jeszcze wyjaśnić, że Jim Mazurkiewicz urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale jest emigrantem w 5. pokoleniu i pomimo tego, że to już 5 pokoleń mieszka w Stanach, ciągle pielęgnuje język polski, mówi piękną polszczyzną, taką jak mówiono w Wielkopolsce 150 lat temu, bo twoja rodzina pochodzi z Wielkopolski. Jest wielkim polskim patriotą. Dom Jima w Teksasie to jest Muzeum Polskości. Bardzo za to dziękujemy. Trudno sobie wymarzyć lepszego człowieka polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych i reprezentanta Stanów Zjednoczonych w Polsce, więc bardzo ci dziękuję za tą działalność i też współpracujemy w Instytucie Wolności, za co ci bardzo dziękuję. Wspólnie też pojawimy się na Kongresie 60 milionów w Miami, który odbędzie się między 6 i 7 marca. Tam będą i przedstawiciele Polonii, ale przede wszystkim przedsiębiorcy. I Polacy mieszkający w Stanach, czy ludzie polskiego pochodzenia mieszkający w Stanach, ale też amerykańscy przedsiębiorcy i polscy przedsiębiorcy, którzy przylecą tam specjalnie. Link do tego kongresu, na którym Instytut Wolności też sprawuje patronat, znajdziecie Państwo pod nagraniem. Zapraszamy na ten kongres. Będziecie Państwo tam mogli uścisnąć dłoń Jima Mazurkiewicza, a to jest coś. Jim, przepraszam, taki dłuższy wstęp. Opowiedz proszę, jak dzisiaj wygląda wymiana biznesowa, na ile Teksas jest interesujący dla przedsiębiorców z Polski, czy ta liczba inwestorów z Polski, czy ludzi, którzy sprzedają swoje produkty czy usługi w Teksasie się zwiększa? Jak wygląda ta wymiana? Bo Teksasie jest bardzo ciekawy, jesteśmy otwarci na biznes, zawsze byliśmy otwarci, czemu naszym ekonomicznie jest bardzo dużo i rośnie więcej, lepiej niż drugie 49 stanów.
Teksasie jest zawsze miał takie dobre policy na ekonomicznie, na business to business i czekamy na więcej biznes tutaj. Texas rośnie, 1300 ludzi codziennie tutaj ludzie przyjadą. Oni nie są wszyscy z Meksyku albo Panama i tak dalej. Oni są z Kalifornii, Chicago, Nowy Jorku, Nowy Jersey i Polsce też. Oni przyjadą i szukają miejsca, to otworzyć biznes tutaj w Teksasie. I naszym, jak się mówi, mamy dosyć pracy na wszyscy ludzie, dużo dywersyfikacji mamy tutaj na naszym biznes, mamy wszystko tutaj. Dużo ludzi biznesy uciekają w Kalifornii i przyjechali tutaj do Teksasie na więcej Dallas, Houston i Austin, otworzyli biznes. I ja jestem bardzo ciekawy, teraz dzisiaj pracujemy 3 do 4 inne biznesy w Polsce, szukają miejsca, a oni chcą otworzyć coś tutaj w Teksasie. Czemu w Teksasie? Teksasie jest w środku, Kanada, Meksyk, północ i południe. I na zachód stronie Pacyfika Atlantyka. Jesteśmy na środku. I to jest ważne, ta transportation, to stracić na tyry, to, like you say, move the goods, lewo do prawo, jest tańszy. I mamy 11 porty tutaj. I teraz w Teksasie jest 8 miejsca na świecie, na ekonomicznie, 30% większy niż całym Rosja. Tak. So jesteśmy bardzo dumni, co mamy tutaj w Teksasie. Houston jest stolica energii na całym świecie. Houston jest stolica na lekarzem na całym świecie. NASA jest tutaj blisko do Houston i mamy dużo miejsca. Mieszkanie jest tańsze, podatki są tańsze tutaj. I ziemia jest tańsza i my czekamy na wszyscy i zapraszamy do Teksasu i otworzyć biznes tutaj. Jak powiedziałeś, ostatnio mówisz, że kilka firm polskich próbuje w tej chwili otworzyć swoje biura, otworzyć działalność w Teksasie. Czy to są inwestycje? One kupują inne firmy amerykańskie, czy... To są polskie biznesy, szukają miejsca tutaj. Ja jestem bardzo ciekawy dlatego, bo to jest dobry taki centrum miejsca, to poszukać taki biznes. So oni mają niedaleko do Kalifornii, niedaleko do Nowego Jorku. Jest Meksyk i południe Ameryka jest spodem i do góry jest Kanada. So jesteśmy w środku. I mamy, dużo miejsca na dużej plaży i 11-14 inne porty mamy. I największy port na ziemię, Landport, jest w Teksasie, to jest Laredo. I z jednego z tych portów też wypływa, jak rozumiem, gaz, skroplony gaz LNG, tak. Który jedna z teksańskich firm, jak rozumiem, jeszcze nie dostarcza do Polski, ma tam chyba ponad 20-letni kontrakt z polską PGNiG. I rozumiem, że pewnie teraz ten biznes energetyczny wraz ze zmianą rządów i zmianą polityki amerykańskiej pewnie dalej będzie rósł. Tak. I jesteśmy bardzo dumni z tego i świadomi gazu w Teksasie to prosto do Polski. Cheniere Energy jest najważniejszy company na tego i ten port jest teraz, najważniejszy port jest Corpus Christi. Oni otworzyli bardzo nowy, większy, bardzo nowe technologie i tak dalej, ale to jest bardzo ważne. Teksasie jest liderem na LNG gas. Tak. A jakie branże dzisiaj najbardziej się rozwijają? Które branże przyciągają najbardziej do Teksasu, również z innych części Stanów? Bo w pewnym momencie mówiło się, że dużo firm technologicznych z Kalifornii przenosi się do Teksasu. Czy to dalej się dzieje, czy w tej chwili już inne branże zaczynają dominować? No dużo, tak, ja nie wiem, to nie jest jeden taki biznes, są dużo takiej dywersyfikacji przyjadą tutaj, bo co jest ciekawe, Hollywood już były tutaj, już 2, 3, 4 lata tutaj, już szukali miejsca w Austin, Google jest tutaj też, my mamy najwięcej Fortune 500 companies na samym Stanach Zjednoczonych jest tutaj w Teksasie. Dallas jest teraz taki financial capital i Houston, ja ci powiedziałem, jest energii i lekarzem. Austin jest taki IT hub and AI hub jest tutaj w Austin. So mamy dużo inaczej biznesu, bardzo dywersyfikacji mamy i nie jest jedna temat, ale jest wszyscy przyjadą tutaj. Wszyscy szukają coś tutaj do otworzyć.
A opowiedz proszę, jak z twojej perspektywy wyglądają relacje polsko-amerykańskie? Na ile ta zmiana polityczna, która nastąpiła w Stanach Zjednoczonych, jest zagrożeniem dla Polski, a na ile to jest szansa na ułożenie sobie jeszcze lepszych relacji z Ameryką? Ja jestem bardzo ciekawy, ja jestem bardzo wesoły moim nowym prezydentem. On jest mocny, on nie boi nikogo. On będzie, like strength through peace. Tak samo jak Reagan. Dużo ludzi już zapomnieli. Reagan też był tak. Ja dzisiaj czytałem troszkę, że oni są bardzo blisko, jak oni myśleli. Oni oba dwa byli taki pro-American i oni byli bardzo, jak się mówi, silne, bardzo strong. A takie inne personality mieli, ale oba dwa były bardzo, bardzo, jak się mówi, effective. I ja mam coś tutaj troszkę pisane, że Trumpa jest taki agent zmian. Reagan też był taki. Agent zmian. Agent zmian. I oni były podobne lub taki sam pod wieloma wyglądali. Tak bardzo wygląda to samo, ale inne takie personality mieli. I oba dwa były bardzo dużo konserwatywne. Oni oba dwa zrobili takie rewolucja na konserwatywnie. I zawsze kiedy te idzie za daleko na lewą stronie albo prawą stronie, my potrzebujemy kogoś, kto przyniesie tego do środku. Zawsze ta prawda jest na środku gdzieś. I Reagan tak zrobił i Trumpa też zrobi tak. I oba dwa było, jak się mówi, agresywnie na politykę na zagranicę. Dużo ludzi już zapomnieli, że Reagan był bardzo agresywny na Chile, Argentyna, Nicaragua, invasion of Grenada było wtedy. I on też tak był zrobił, był bardzo agresywnie. I oba dwa dobrze komunikację robili. One są inne, ale oba dwa były, jak się mówi, różni i skuteczni. To prawda, to ciekawe porównanie. No ale jest taki, Reagan był tym, który walnie przyczynił się do obalenia sowieckiego imperium, do dominacji Rosji w tej części świata. Tak? W części świata, z której twoja rodzina pochodzi, a ja mieszkam. I mieszkają większość naszych odbiorców, chociaż też wielu ludzi w Stanach nas ogląda. Czy twoim zdaniem Trump będzie również bardzo twardy wobec Putina? Czy nie widzisz tu zagrożeń takich, że będzie chciał się z nim porozumieć w sposób, którym może niekoniecznie dla Polski zakończyć się dobrze, ponieważ Stany Zjednoczone ani cały Zachód nie prowadził takiej polityki, która by doprowadziła do zwycięstwa Ukrainy na wojnie. Pomagał, ale w sposób niewystarczający. No i teraz jedni mają nadzieję, drudzy mają obawy, tak, że tak naprawdę może doprowadzić do pokoju, ale ten pokój nie musi być korzystny. A Reagan był tym, który obalił tą oś zła. Tak. Ja też tak myślę i słuchaj, Trump chce skończyć tę wojnę. On tak mówił, kiedy na campaign, on mówi na campaign, on będzie tego zrobić. I on szukał, jak to będzie wyglądać. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale dużo ludzi już były zabite na oba stronie, tam dużo pieniędzy było stracone tam. Ja ci powiem, ja wiem, agresywnie był Putin. I ja nie wiem, jak to będzie, jak on tego będzie zrobił, bo on skończy tę wojnę. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ja nie wiem, ja nie mam tego informacji ja nie mam. To zadzwonię do ciebie, może za jakiś czas już będziesz... Słuchajcie, tak. Stany Zjednoczone bardzo lubi Polskę. Polska nie martwuje się. Jesteście naszymi sojusznikami. Tego my nie zapomnimy. Miejmy nadzieję, że Stany Zjednoczone będą silnie obecne w Polsce, ale uważam, że również będą silnie militarnie obecne w Polsce, że nie będzie takiego pomysłu, aby na przykład wycofać część żołnierzy amerykańskich z Polski? Tak. Polska jest naszymi sojusznikami. My wiemy tego. Jest na najlepsze i pierwsze miejsce na geopolitics teraz. I 20 lat temu było inne, bo dzisiaj, Polska już wyrosła i twoje GDP jest dużo teraz. Nie będzie długo, ty będziesz G20.
To jest naszym przyjacielem. I tego my wiemy. I my musimy pomagać Polsce, my musimy pracować razem, jesteśmy przyjacielem i te straszne słowa wystawimy do tyłu i pójdziemy prosto i będzie pozytywnie. A jak się zmieniło postrzeganie Polski w ciągu ostatnich, nie wiem, 20, 15, 10 lat w Stanach Zjednoczonych? Jakie postrzeganie Polski było kiedyś, a jak dzisiaj Polska wygląda? Z Waszyngtonu, z Teksasu, z Miami, z Nowego Jorku? Tak. Jak my myślimy, Amerykanie, jak my myślimy, ja byłem pierwszy raz w Polsce 23 lata temu. I to jest inna Polska dzisiaj. Bardzo nowy, wszystko jest nowe. Lepsze ciągniki macie lepiej niż ja mam tutaj w Stanach Zjednoczonych, ten apartment. Budynki są dużo, takie skyscrapers macie. Inwestywnie jest dużo tam. Są bardzo mądre ludzie. Ja ci powiem, kiedy te młodzi tutaj przyjadą do naszej szkoły, oni zaraz są na pierwszym miejscu. Oni lepiej szkołę pewnie mieli tam na STEM education, niż my mamy tutaj. Są bardzo mądre, dobre szkoły macie, jest otwarty IT. Polaków, kiedy przyjadą tutaj, oni mają dobry rozum, oni rozumieją wszystko, oni są mądre i oni są, jak się mówi, liderem na świecie teraz. Ja jestem bardzo dumny, co ja widzę teraz. Po 23 lata to jest inna Polska. Na pozytywnie i dobre stronie. A czy jest tego świadomość w amerykańskich elitach? Czy Amerykanie zdają sobie sprawę, że Polska tak się zmieniła? Ty to widzisz, bo ty bywasz regularnie i ty współpracujesz z Polską, ale czy taka jest percepcja przeciętnego Amerykanina? Tak. Ja ci powiem, moje słowa jest bardzo małe, so ja ci powiedzieć tak ja mogę. Ten wojna jest strasznie, bo co jest dobre przyszło z tej wojna, Polska jest taki gwiazda teraz per European Union. I naszym przyjacielem, i najusznikami, i wszyscy Amerykanie wiedzą, jest ta Polska, i co robią, i jak wygląda, i tak dalej. To była taka dobra reklama, bo to jest strasznie ten wojna. Ja nie mówię, to jest dobre tam, bo co dobre przyszło z tego, Polska jest taka gwiazda na świecie teraz. Wszyscy Amerykanie wiedzą, jesteście naszym najusznikami, jesteście naszym przyjacielem i jak dużo pracowaliście i trzymaliście tę krainę ludzie, co robicie teraz i to ekonomicznie. Dużo ludzi na naszym stronie patrzą te inwestywnie więcej w Polsce. A powiedz, jakie znaczenie w Stanach Zjednoczonych ma dzisiaj Polonia? Tak? Mówi się, że Chicago to jest drugie największe polskie miasto, także w Stanach Zjednoczonych jest 10-20, nawet niektórzy liczą milionów Polaków. Zawsze była taka opinia, że Polacy nie wykorzystywali swojego wpływu, tak? Że Polonia nie wykorzystywała swojego wpływu na amerykańską politykę. Czy to się zmienia, czy dalej jest tak, jak było? Ja widzę dobry świat. Ja widzę wszystko otworzy się. Potrzebujemy więcej liderów, potrzebujemy więcej kontakt, potrzebujemy zrobić takie, jak się mówi, relationships, więcej tego. I tak ten 60 Million Congress, to jest dobre na tego. Oni mieli tego tam ze pośrednikiem Chicago tam było. Ja tam byłem z tobą. I ja tam będzie tam na marcu, ja będzie drugi raz. I teraz oni wiedzą, że są Polaków w Teksasie i oni wiedzą, że my musimy pracować razem, bo jesteśmy jedna Polonia, jedna Polska i jedna Polakami. I musimy pomagać wszyscy i być otwarty. I ja widzę tego. Ja bardzo lubię Polaków. I oni też są dobre ludzie wszędzie. Chicago są bardzo otwarci, dobre ludzie są tam, ale oni są większe, więcej ludzie są tam, tak w Nowym Jorku i Nowy Jersey. But słuchaj, my gadamy teraz i gadamy wszyscy razem i jeden gość. My musimy pracować razem. A jeśli mogę cię zapytać, nie umawialiśmy się, że o to cię zapytam, ale jeśli możesz opowiedzieć o uroczystości, którą niedawno miałeś wielką twoją rodzinną, bo to jest coś, czego w Polsce już nie ma. Czy możesz opowiedzieć, jak wyglądała ta uroczystość i co to była za uroczystość? Kiedy ja byłem mały?
Nie, o weselu, które miałeś niedawno. Well, zeszły miesiąc moja młodsza córka miała wesele, było polskie, amerykańskie wesele, ale było na więcej polskiej stronie. To była moja wina, ale ona też była bardzo ciekawa tego. Było 3 dni wesele. 3 dni trwało wesele, proszę państwa. W Polsce już tak nikt nie robi. 3 dni i 850 inne jedzenie było w tym 3 dni. 850 gości było? No, na co dzień było inny numer. Ten pierwszy dzień był 100 ludzi na tym błogosławienie Pani Młodzi i taki rehearsal dinner i tak dalej. Mieliśmy tego na piątku. Było 2 jedzenia, w sobotę było 2 jedzenie i było blisko 500 ludzi na wesele kościele. Kościele było śpiewane, wszystko po polsku było tak piękne. Mamy taki ładny, dziewczyna śpiewa po polsku tam w Houston, ja zapraszam. Ten katedral, co mamy tutaj, jest $40 milionów, jest nowy kościół tutaj na studentami Texas A&M. I, mieli chleb i sól i taki polonez, Wielka Marc, wszystko takie coś mieliśmy. Ona suknia była zrobiona w Warszawie. I to było bardzo piękny suknia, co ona miała. Ja nie wiedziałam, oni nie chcieli mi widzieć, na wesele ja widziałem, na ślub widziałem pierwszy raz. Ja mówię, wow, to było piękne. Na poprawienie na Czeczeni mieliśmy poprawienie i tak samo było tak polskie wesele. Mało ludzi było, 170 ludzi było na poprawienie. To mało, 170 osób na poprawinach, proszę państwa, to mało. To mało. I ten cały czas pewnie $20,000 wodka, piwa pili na te 3 dni. Było dobry, dużo czas mieliśmy i co było śmieszne, mieliśmy taki DJ na sobotę na wesele i było taki, normalny muzyk. Na końcu Zakopane Music, takie dyskoteko polskiego było i było super było. I mieliśmy wyjście stole weselne, taki stary country wedding table, było zrobione deskami po mojej prapradziadkowa $100. I na tym stole było 6 dużo szynki, dużo takie kawałki syrem i wtedy było smalec, chleba, ogórki i tak dalej, wszystko było i wtedy Asia tam Polonia, Houston, taki catering, Austin, przeniosła, wszystko było takie polskie hors d'oeuvres były i wtedy jedzenie dużo mieliśmy i tak dalej, wszystko było otwarty bar i wesoły czas był i mam zdjęcie na Facebooka, kogo chcę tego zobaczyć, mogę wszystko zobaczyć, tego tam. Fantastycznie. Gratuluję ci serdecznie i twojej córce przede wszystkim, ale to wspaniale. Też prosiłem, żebym się powiedział, jak bardzo ta polska tradycja jest w Teksasie utrzymywana, dużo bardziej niż my w Polsce ją utrzymujemy. To jest naprawdę, jak wspomniałem wcześniej, miałem zaszczyt i przyjemność być w twoim domu. Widziałem, to jest Muzeum Polskości. Na koniec, if you prefer to say it in English about Polish-American business relations, because I know that that's something was very interesting, very important for you, and it will be easier for you to say it in English. Your Polish is wonderful. I mean, this 150 years old Polish language sounds amazing, but I believe most of our viewers understand English. So if you can say at the end in English, that what would you like to say will be easier for you? Please go on. Okay. Well, I will say it in English if you would like, and I will say this: that Texas is open for business. The United States is open for business. Because of this Ukraine war, unfortunately, wars are ugly. But some good has come out of this for Poland, that you have become a star amongst America, a star because you're our friend, you're our ally, and the things that you've done with hosting the Ukraines, also helping to be the front person for the United States and the European Union, representing that and making sure that freedom reigns and continues to go in that region. Concerning business, we're very excited because I'm very excited because of the new administration and the strength, peace through strength. And that was Reagan's slogan as well. And that's Trump's slogan as well. And if you don't have peace, you cannot invest, you cannot grow. And the world will be a safer place. The economy of the world will grow.
the GDP of each country will grow, and the disposable income on both sides will grow under peace. And Texas is right now, we have several Polish businesses looking to open and operate here in Texas, and we're very excited about that. But what's even more important, because Poland has now been in the news for so many years in a positive light, that American businesses are asking me about opening something up and building and opening something in Europe. You are the center of Europe. For transportation, like Texas is the center of the United States, you are as well. And that is very important for cheaper transportation cost, access, etc. And also being one of the most, if not the most pro-American country in all of Europe. And we're very proud of that. That is something that we need to continue to say and to tell as the new generations come on board in leadership roles. But I'm very proud of what I've seen in Poland in the last 23 years till today. This first time I was there was in 2002. The amount of GDP growth that you've had has just been second to none on the world stage. The amount of skyscrapers and investments and the amount of the education that you have there, the STEM education. Your students, when they come here, are in the front of the classes when they come here. They're a little bit intimidated by how big America is, but when they get in the classrooms, they said, well, we already had that 2 years ago. And also IT and artificial intelligence, you are a world leader today in that. Continue to do that. We are very impressed by that. It is something that's extremely impressive, and continue to go. You are a big time leader for a country, the size of 38 million. We're 325 million, but you're still a leader, and we respect you for that. We are wide open, and like I always say, we're one Polonia, one Poland, and one Polish people. We need to work together, help each other, and be happy for each other, because if you give it away, it will come back to you. And so other ethnic groups do that. We do that. I can say this. I have never met anyone that was not helpful to me or nice to me, or someone that didn't criticize me too much for my bad grammar that was Polish. And they are just astounded that I'm fifth generation, that I care that much about the relationship between the United States and Poland. I want you to know I'm your friend. I'm here to help you. I'll do the best I can as quickly as I can. And God bless you, and thank you for having me on the program. So much. Thank you so much, Jim. Dziękujemy Ci bardzo. Jak widzicie Państwo, Jim jest specjalną osobą, a ludzie w Teksasie w ogóle są bardzo mili i otwarci. Mogę to potwierdzić. I jeszcze tak pięknie Amerykanie polskiego pochodzenia podtrzymują polskie tradycje. To jest naprawdę wspaniałe, ale jeszcze ważniejsze jest to, że też działają na rzecz rozwoju biznesu i współpracy między naszymi państwami dzisiaj, bo to jest niezwykle ważne. Jim, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś niezwykle zajęty, że miałeś jakąś bardzo intensywną konferencję i mimo to zgodziłeś się na to nagranie. Widzimy się wkrótce, 6-7 marca w Miami na kongresie 60 milionów, gdzie Państwa wspólnie zapraszamy. Link do tego kongresu znajdziecie Państwo pod nagraniem. Jim, dzięki serdeczne. Do zobaczenia w Miami. Dziękuję bardzo Państwu. Jak widzicie, wspaniały człowiek w wspaniałym miejscu. Zapraszamy wspólnie na kongres. Subskrybujcie Układ Otwarty, słuchajcie, a jeśli uważacie, że warto, wspierajcie na patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia.